Cześć i czołgiem, witam w mojej kuchni. Tak mnie naszło, żeby zaprezentować Wam mój zestaw, minimalistyczny zestaw do gotowania w lesie. Dlaczego akurat teraz? No, byłem tutaj, żeby nagrać kilka shortsów na kanał Adventurer. Między innymi gotujemy tam pokrzywę, jak i pastorały paproci. No to są krótkie filmiki. No ale skoro wziąłem już ten sprzęt, to pokażę Wam, czym gotuję w lesie i dlaczego właśnie to. To jest wszystko, czego używam do gotowania. No coś po mnie łazi ciągle. Ale oczywiście może być to zestaw dużo większy, czyli zestaw naczyń, jaki Wam całkiem niedawno pokazywałem. Można zabrać kawiarkę, można zabrać jakiś rondelek. No oczywiście możliwości jest wiele. Natomiast dzisiaj w tym odcinku skupiamy się na takim zestawie, który możemy spokojnie zabrać do takiego malutkiego plecaczka. No i jeszcze sporo miejsca nam tam zostanie. Więc całkowicie minimalistycznie, ale na tyle funkcjonalnie, że jesteśmy w stanie przyrządzić sobie nie tylko kawę w terenie, nie tylko herbatę, ale również nagotować pokrzyw do jedzenia albo właśnie pastorałów paproci. No więc czego będziemy potrzebować? Po pierwsze kartusz z gazem. No i tak, moglibyśmy kupić, wiadomo, duży, żeby starczył na długo, no ale ja stawiam na taki mniejszy, dlatego że zajmuje mało miejsca w ekwipunku i też niewiele waży. Waży 300 gram dokładnie, a też starcza na całkiem długo. Jeżeli nie będziemy tutaj gulaszu gotować, czy też rosołu, no to na długo rzeczywiście starczy. Cały ten zestaw, czyli ten kartusz, plus to, co znajduje się w tym kubku razem z kubkiem, to jest około może pół kilograma, coś koło tego, więc niewiele waży. I o to też mi chodziło. Niewiele miejsca w ekwipunku, niewielka waga. No więc mamy ten kartusz. Co dalej? Mamy kubek. Nie stawiam na dużą ilość garów, że na przykład gotuję w garnku, leję to potem na talerz, to co nadaje się, to jest stałe do jedzenia, płyn do kubka. Nie, po prostu jeden kubek, ale solidny, stalowy kubek, szeroki, taki, żebym mógł go postawić na kuchence gazowej i od razu w nim bezpośrednio gotować, potem z niego spożywać. Czy to coś płynnego wypić, czy to coś stałego zjeść za pomocą takiego zestawu sztućców marki Wildo, szwedzka marka. I co ciekawe, te sztućce, one w 70% są z tworzywa pochodzącego z roślin. Więc one są bezpieczne całkowicie. I co ciekawe, popatrzcie, tak sobie odłączamy. Mam łyżkę, mogę zabrać tak naprawdę tylko tą łyżkę, to zostawić w domu, no ale jeżeli chcę jeść coś grubszego, no to mamy też nóż i widelec. To wszystko się składa razem, no ale dzisiaj posłuży nam głównie tutaj łyżka do mieszania. Pokrzywy sobie sparzymy trochę, nie będziemy gotować, tylko sparzymy po to, żeby one nie sparzyły nas. No dobrze, ale skoro już gotujemy, no to musimy mieć na czym gotować. No i oczywiście moglibyśmy tutaj jeszcze bardziej to wszystko zminimalizować. Pozbyć się tego i pozbyć się tego, czyli kuchenki. Wtedy zostaje tylko ten kubek, no i ten zestawik. I to wystarczy, oczywiście, jeżeli palimy ogień w lesie. No ale jak wiadomo, palenie ognia w lesie, przynajmniej tym państwowym, jest nielegalne. Tak więc właśnie ta kuchenka gazowa, bo na obszarach Zanocuj w lesie już wszystkich teraz, po najnowszych poprawkach, można legalnie rozpalić kuchenkę gazową, odpalić ją i na niej gotować. Więc ten zestaw nie tylko jest minimalistyczny, ale on też jest całkowicie legalny. Wyszukajmy sobie w aplikacji mapy MBDL, dostępna na Androidzie, na iOSie. Znajdziemy łatwo obszary, na których można tych kuchenek używać. Jest ich całkiem sporo. No dobra. Więc tak, taka kuchenka, bo ona jest mini, naprawdę. To nie jest duża kuchenka, do której gdzieś tam ładujemy kartusz, tylko to jest mała kucheneczka, palnik w zasadzie, który na ten kartusz nakręcamy. Wygląda to tak. No i żebym nie musiał dodatkowo zabierać zapałek, zapalniczki i tak dalej, to ona ma wbudowany tutaj zapalnik. Takie maleństwo. To jest właściwie jeden model konkretny, ale produkowany przez wielu producentów, zauważyłem, bo w sklepie Millworld jest coś takiego, zarówno marki jeszcze Milltek, jak i Fox Outdoor, ale to jest za każdym razem to samo, różni się może tutaj kolorem tej nakrętki i tyle. Więc tutaj marka nie gra roli za bardzo.
Więc jeżeli któraś marka prezentuje to coś w niższej cenie, to śmiało można to wziąć, bo to jest w zasadzie, z tego co sprawdzałem, to samo. Nakręcamy na gwint. Tutaj dopływ gazu odkręcam. Słyszymy jak syczy. Rozkładam te wszystkie ramiona. W zasadzie powinienem zrobić to wcześniej. No i teraz tylko jedna rzecz. Trzeba to odpalić i popatrzcie. Oczywiście płomienia nie widać, ale słychać, że tutaj już mamy temperaturę odpowiednią do gotowania. Na razie zakręcę. To mi się tutaj nie będzie trzymać, a jakoś muszę wam pokazać, jak ten cały zestaw działa, jak go używam. Może jak się tutaj dobiorę, ładnie to nie będzie wyglądać, bo jakieś robactwo się tu kręci. Oczywiście ja wody w ten zestaw już nie wliczam, bo wodę zawsze mamy przy sobie i to już niezależnie od tego, czy w butelce po prostu kupioną wodę, czy w takim bidonie, którego ja często używam, ten mój ulubiony z węzłem, który nie ma sensu kompletnie, który się rozwiązuje i po prostu błędna grafika tutaj, ten kwadratowy węzeł. Jeżeli byśmy to, już to kiedyś pokazywałem, jeżeli byśmy wszystkie końce złapali i pociągnęli, to by nam się to rozłączyło po prostu, to nie ma racji bytu taki węzeł. No ale jakoś się znalazł tutaj, dzięki marce Helikon. No i dlatego ta butelka jest moją ulubioną, ale ona również sprawia, że możemy tutaj wlać to, co zagotowaliśmy, bo możemy wlać tutaj płyn o temperaturze 90 stopni nawet i żadne szkodliwe substancje się tutaj nie ulotnią. Tak więc taka butelka, ale ona tak już poza zestawem. Nalejemy trochę wody, żeby szybko się zagotowała. Co będziemy gotować? No będziemy gotować to, co tutaj mamy, czyli pokrzywę. Na koniec ją skonsumuję. Listki dość młode, chociaż nie wyglądają, ale te nie do końca rozwinięte na szczytach, one mają sporo białka i to jest moja ulubiona sałatka, taka właśnie leśna. Jeżeli dorzucę tutaj jeszcze pastorałów z paproci, no to jest już w ogóle super. Dobra, odpalamy sprzęt. Mam nadzieję, że się wszystko nie zawali. Ogień prosto w twarz. Pamiętajcie o BHP, bo tu w ogóle wieje. I to tak, możemy sobie tak ustawiać tą kuchenkę, a wiatr wieje w tą stronę i dostaniemy płomieniem prosto w twarz, co też prawie się wydarzyło przed chwilą. Tak to jest, jak się skupiasz na nagrywaniu zamiast na tym, co robisz. O, i zaraz będzie się gotować. Jak widać, kubek jest idealnie wpasowujący się w te ramiona kuchenki. Tak więc to jest naczynie do gotowania, do picia, do jedzenia z niego. Wszystko naraz. Woda się gotuje, mamy więc wrzątek. Zakręcam dopływ gazu, tak żeby to wszystko mi się tutaj nie zawaliło. Dobra, jest wrzątek, ale woda się nie gotuje. O to nam właśnie chodzi. Teraz wrzucam tutaj pokrzywę, po to, żeby się ładnie sparzyła. No i chwilę czekam. Nie mam pojęcia dlaczego, ale dobiega mnie stąd dźwięk orkiestry grającej hymn. Nie wiem, czy to słyszycie, ale tak właśnie jest. A nie ma żadnego święta narodowego dzisiaj. No cóż. O, ucichło, możemy kontynuować. Akurat trochę nam to tutaj już wystygło. Mogę to zdemontować. I dobra. Zamieszam jeszcze. Po pokrzywie w ogóle woda robi się taka zielona i to jest tak naprawdę herbatka leśna, którą można wypić. Więc mogę sobie spokojnie tą pokrzywę tutaj nabrać na łyżkę. Taka trochę sflaczała się robi po sparzeniu, no ale trzeba to zrobić, żeby zwyczajnie nas nie sparzyła. No więc mogę sobie jeść pokrzywę w ten sposób. Na razie test, czy się dobrze sparzyła najpierw. Jest ok. Uwielbiam ten smak. Nie wiem dlaczego, ale ona jest po prostu zarąbista. To jest coś, co można naprawdę w lesie jeść. Rzeczywiście. W takim sensie, że może nas nasycić, bo pokrzywa zawiera całkiem sporo, jak na rośliny, białka.
Więc jeżeli miałbym wybrać jedną roślinę, którą się będę żywił w lesie, kiedy przymieram głodem, kiedy muszę trochę przeczekać, to byłaby to właśnie pokrzywa w lesie. No bo wiadomo, mamy jeszcze tam kłącza pałki wodnej, jeszcze jakieś tam kłącza innych roślin, które są być może bardziej kaloryczne, zawierają trochę skrobi więcej, więc tutaj już nie o białko chodzi, tylko o cukry. No nieważne, jest tego trochę, możemy tego poszukać, ale pokrzywa jest taka najbardziej łatwo dostępna, ona jest po prostu wszędzie. Dlatego właśnie pokrzywa, no i mamy jeszcze tą herbatkę z pokrzywy, taką tutaj zielonkawą i to można z kolei pić. Jakiś w tym odcinku jestem poskładany tutaj, wybaczcie. Jakoś musiałem się ułożyć, żeby to wam wszystko pokazać w centrum ekranu. No więc tak wygląda mój zestaw do gotowania. Jak widzieliście, sprawdza się on i to bardzo dobrze, no bo przecież niczego mi tutaj nie zabrakło. Było czym pomieszać, czym zjeść, było w czym zagotować i z czego zjeść. No i była ta kuchenka z kartuszem, na której można było to wszystko przygotować. Tak więc niczego więcej nie potrzebuję. Minimalistyczny zestaw do gotowania w lesie, zarówno posiłków, jak i napojów. To jest moja propozycja. Oczywiście wszystkie te produkty znajdziecie w opisie tego filmu. W opisie filmu są też linki do tych produktów, możecie od nich poczytać, możecie kupić. Kiedy opublikuję ten film, jeszcze być może będzie trwała promocja 10% na to wszystko, ale jeżeli nie będzie trwała, to pamiętajcie o moim kodzie Adventurer. On się nie będzie łączył z tą promocją, no ale jeżeli ona zniknie, to cały czas możecie korzystać z kodu Adventurer i on też jest przecież na 10%, więc pamiętajcie o tym, jeżeli byście chcieli sobie skompletować taki zestaw, 10% to będzie już spora zniżka. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kanał Adventurer. A tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego.